Witajcie, mości panowie i panie, co to rozum mają za dwóch, a ciekawości za 10. Bo kto historii słucha, ten i przed Szwedem i przed Tatarzynem gotów będzie. Tak z pewnością przywitałby się z państwem sam Onufry Zagłoba, podkręcając wąsa, patrząc przenikliwie spod przymrużonych oczu, w których błyszczał rubaszny dowcip i wieczna gotowość do toastu. Dziś przeniosę was do XVII wieku, gdzie przyjrzymy się chyba najbardziej barwnej postaci trylogii Sienkiewicza. Czy Onufry Zagłoba to tylko postać literacka? A może naprawdę istniał? Czy jego rubaszny śmiech rozbrzmiewał kiedyś w obozie pod Beresteczkiem, a jego fortele ratowały życie ludzi, a nie tylko kart powieści? Dziś spróbujemy rozwikłać zagadkę człowieka, który był bardziej polski niż Bigos, bardziej dowcipny niż Sejm Walny i bardziej nieśmiertelny niż legenda husarii. Zapraszam do opowieści o tym, jak Henryk Sienkiewicz stworzył Onufrego Zagłobę. Herbu w czele, co każdy snado poznać może, choćby po onej dziurze, którą w czele kula rozbójnicka mu rozbiła, gdy się do Ziemi Świętej za grzechy młodości ofiarował. A może był to jednak kufel w Radomiu? Czy Sienkiewicz przypadkiem nie oparł go na kimś bardzo rzeczywistym? Oto człowiek, który więcej wypił niż wystrzelił kul, więcej razy oszukał wroga słowem niż szablą, a mimo to, lub właśnie dlatego, na trwałe zapisał się w sercach czytelników. Bo choć nie był rycerzem bez skazy jak Skrzytuski, ani tak walecznym jak Wołodyjowski, to był bardziej ludzki. Sienkiewicz, tworząc Ogniem i mieczem, wiedział, że Polacy potrzebują nie tylko bohaterów z szablą i na koniu, lecz także takiego, który potrafi przetrwać każdą burzę dzięki sprytowi, elokwencji i humorowi. Zagłoba nie jest tylko komicznym przerwnikiem. To szlachcic krwi i kości, ucieleśnienie barkowej Polski, pełnej przepychu, przesady, dumy i rubaszności. Jest barwny jak kontur szlachcica, pstrokaty jak chorągiew na wietrze i głośny jak biesiada w karczmie pod Lwowem lub w Czechryniu, gdzie cienkie piwo mają. Przedstawia się światu nie jako rycerz, ale gawędziarz, kombinator i mistrz ciętej riposty. Jego pierwsze pojawienie się w Ogniem i mieczem to prawdziwa uczta literacka. Najgłośniej zaś krzyczał pan Zagłoba, który sam jeden gotów był cały regiment przepić i przegadać. Jest wszędzie, gdzie dzieje się coś ważnego, ale jego broń to nie miecz, tylko język. Potrafi wyjść cało z każdej opresji, czasem kłamiąc, czasem bajając, ale zawsze z błyskiem wokół. Nie znałem się, mniemając, iż fortelom mogę ufać bardziej niż męstwu. Mogę się do czegoś więcej w wojsku przydać niż do jedzenia sucharów. Jego styl mówienia przypomina mowę staropolską, bogatą, pełną przerysowań, żartów i przekąsów. Gdy Sienkiewicz pisał trylogię, korzystał z pamiętników Jana Chryzostoma Paska, gdzie odnaleźć można podobny ton. Pasek notował: co wprzód widział, ani w piekle, ani w niebie tego nie było, a co się potem działo, to już diabli wiedzą. Zagłoba poszedł dalej, stał się z Paska jeszcze bardziej sarmacki, jeszcze bardziej wygadany, jeszcze bardziej swojski. Czasem bełkocząc po pijaku, czasem pełen mądrości, czasem tchórzliwy, a czasem odważny ponad miarę. Cnota i odwaga to dwa konie, które człowieka zawsze do nieba dowiozą, ale czasem trzeba wprzód przez piekło przejechać. Nieprzypadkowo krytycy porównują Zagłobę do Falstaffa z Szekspira, postaci tragikomicznej, wiecznie pijanej i zawsze gadatliwej. Niezwykle barwny, stary, otyły szlachcic, lubiący dobrze zjeść i wypić. Rubaszny, dowcipny i bez grosza przy duszy. Jest znakomitym kompanem, gawędziarzem i zawadijaką. Postać często występuje w literaturze europejskiej jako milles gloriarus lub żołnierz samochwała. Jakbym dostrzegł postać Papkina. Czy Henryk Sienkiewicz, tworząc postać Onufrego Zagłoby,
Inspirował się Papkinem z Zemsty Aleksandra Fredry, który był postacią o podobnym charakterze. Ale Onufry idzie dalej. On nie tylko gada, on ratuje, zmienia bieg zdarzeń. Jest swoistym Odyseuszem Rzeczypospolitej. Zamiast błądzić po morzach, błądzi przez wojny, sejmiki i obozy wojskowe. Zamiast miecza używa języka, a jego największym darem jest przekonywanie innych. Słowo może więcej niż szabla, kiedy umiejętnie je przyłożysz do serca. To nie jest głupiec, to strateg. Tylko jego strategia opiera się na toastach, fortelach i bajkach, które często się sprawdzają. I przychodzi moment, gdy żarty przestają być żartami, a Zagłoba staje się bohaterem wbrew sobie. Jak wtedy, gdy zdobył sztandar w boju wołając: „Sztandar zdobyłem, nie znałem swojego męstwa”. Oto Zagłoba, człowiek, który wchodzi w historię, nawet jeśli sam się tego nie spodziewa. Bo męstwo czasem przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie, nawet do tego, kto przed chwilą jeszcze chlipał wino ze strachu. Jak mawiali starożytni, kiedy w brzuchu pusto, w głowie groch z kapustą. Wielu czytelników pyta, kto był pierwowzorem Zagłoby. Najczęściej wymienia się Jana Chryzostoma Paska, szlachcica, który również uwielbiał opowiadać, chwalić się, a przy tym potrafił walczyć i kombinować. Ale są też inne tropy. Mikołaj Dziadoszański z satyry Krasickiego, a nawet postacie z sejmików lubelskich czy sandomierskich, których nazwiska zginęły w mrokach czasu, ale których styl i osobowość przetrwała w pamięci ludowej. Może istniał naprawdę? Może brał udział w wyprawie na Zbaraż? Może siedział przy stole z Czarnieckim, kłócił się o rację stanu, a potem ratował sprawę kieliszkiem wódki i bajką o ruskiej księżniczce? Może to jego portret wisiał kiedyś w karczmie pod Lublinem, podpisany tylko Zagłoba, co nawet diabła wystrychnął na dudka. I chociaż nikt nie znajdzie jego grobu, jego legenda przetrwała, bo Zagłoba to człowiek, który nie umarł, tylko przeszedł do Sejmu i został tam na zawsze. Onufry Zagłoba to więcej niż literacka postać, to symbol polskości z przymrużeniem oka. Nieidealizowany, nieskazitelny, ale prawdziwy. Przez swoją niepewność, wygodnictwo, spryt i nieoczekiwaną odwagę. Tchórzem byłem tylko na początku, potem jakem się rozgrzał, to samym spojrzeniem mogłem konie straszyć. Taki właśnie jest nasz narodowy szlachcic, marzyciel, który potrafi przekuć słabość w siłę, a wino w mądrość. I choć nie wiadomo, czy istniał naprawdę, jedno jest pewne. W sercach czytelników i słuchaczy żyje dalej. Bo kto raz usłyszał Zagłobę, ten zawsze w chwili zwątpienia odnajdzie w nich otuchę, a w chwili radości towarzysza do kielicha. Taki właśnie jest nasz narodowy szlachcic. Zagłoba ma jeszcze jedną ciekawą historię, bo oto w filmie Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana jest scena, w której Onufry staje przed samym królem Janem Kazimierzem i Czarnieckim. Wtedy dowiadujemy się, skąd rozumu przybywa. I co mówi nasz bohater? Sekret mam, trzeba jeno siemię konopne w kieszeni nosić i pomału spożywać. Wielce od tego dowcip rośnie. I wskazuje na siebie, podkręcając wąsa, z błyskiem wokół i bezczelnością godną tylko jego samego. Widzowie w kinach wybuchali śmiechem, a scena ta przeszła do legendy polskiego kina. W książce znajdziemy liczne przechwałki Onufrego o jego rozumie, o fortelach i o tym, jak jego rada uratowała niejednego z opresji. A niektóre cytaty przejdą do kanonu polskich przysłów. Zawsze mówił, że gorzałka jeno tęgiej głowy służy. Lub złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. I mój ulubiony: zginę ja i pchły moje. A jednak czyż to nie jedno z najbardziej zagłobowe zdanie świata? Bo Zagłoba ten filmowy i ten książkowy zawsze ma poczucie, że gdzie on, tam rozum i tam ratunek dla Rzeczypospolitej. I może dlatego tak go kochamy, bo przecież czasem w życiu trzeba być jak Zagłoba. Stanąć prosto, podkręcić wąsa i z całą powagą powiedzieć: rozum przybywa od oleum, które wino do głowy unosi.
Dziękuję Wam za wspólne odkrycie historii Zagłoby i tajemnic trylogii. Jeśli chcecie, by kolejne opowieści docierały do coraz większej liczby miłośników historii, zachęcam do wsparcia mojej pracy nad podcastami. Dzięki Wam możemy wspólnie odkrywać kolejne fascynujące epizody naszej przeszłości z uśmiechem, pasją i dumą. Do usłyszenia.